Aby auto mogło cieszyć się opinią legendarnego, musi naprawdę zasłużyć się na kartach motoryzacji. Dlatego taki status legendy otrzymało bardzo niewiele samochodów. 911 może uchodzić za legendarne auto sportowe. Legendarnym autem na rynku europejskim może być Volkswagen Golf bez wątpienia. Natomiast legendarnym autem terenowym jest Land. Nie Land Rover Defender, raczej Land Cruiser Toyota. Bałem się, że się nie zmieszczę. Ja pierdzielę, patrz jak go porysowałeś wyjeżdżając z garażu. Zobacz, popatrz, tu, zobacz tutaj. Idź dalej, Pikuś, poczekaj. chodź, zobacz tu jak wgniotłem klapę. Nie, kurna, zobacz, tutaj, Tu. tu, wszędzie rysy. Tutaj, zobacz, tu jakie wgniecenie na klapie, zobacz jakie. Z tej strony, O, choć panie jeszcze kierowniku, pokażę. i tam też. Tu cały poobdzierany, tutaj na narożniku, zobacz jaki obtarty. Tu, zobacz, wgniot ile na drzwiach rys. Tu, zobacz, tu. Próg obrysowany, tutaj też widać. I w tym miejscu jaka rysa. Zobacz lusterko jak wygląda. To od much akurat. Na pewno. I tu jeszcze gdzieś widziałem na zderzaku, w tym miejscu, tutaj poobdzierany. Wiesz ile razy to auto było w terenie? Ale kolor ma ładny. No, a wiesz ile razy było to auto w terenie takim prawdziwym? 0. Dokładnie tak. 2019 rok, 70 kilka tysięcy przebiegu i ani razu nie był w terenie ten samochód. Właściciel uznaje, że to jest po prostu auto rodzinne zamiast SUV-a i bierze go sobie, wyciąga z garażu tylko po to, żeby pojechać na wakacje. Stąd taki mały przebieg. Albo na zakupy i pewnie to pod marketem go tak poobijali. Natomiast na szczęście jest na tyle fajny, na tyle spokojny, na tyle ma do nas dużo zaufania, że powiedział, to weźcie, sprawdźcie go w terenie, bo ja nawet nie wiem, do czego te wszystkie przyciski w nim służą, więc my oczywiście dzisiaj to sprawdzimy dla Was, bo przecież nie dla siebie. My tego nie lubimy robić. Chodź, zajrzymy do bagażnika. Bo Już? Nie, tak, no ale co dlaczego ty? nie? Chodź. Ponieważ Land Cruiser to jest legenda, a o legendzie trochę trzeba opowiedzieć. Czwarta generacja. Zacznijmy od dupy strony. Ale to co, mam bagażnika. o legendzie opowiadać od najnowszego modelu? Nie, jego przecież też już testowaliśmy. Tutaj możecie zobaczyć pierwszy test, jaki zrobiliśmy w Szkocji. To jest czwarta generacja o oznaczeniu J150, debiutowała w 2009 roku. Ale, uwaga, konstrukcyjnie w zasadzie w 100% jest oparta na J120, czyli aucie, które zaczęło swoją przygodę w 2002 roku. Ten był produkowany do 2023, więc wyobraź sobie, że przez 21 lat tłukli ten model, jedynie tak naprawdę zmieniając reflektory, lampy, budę. Jeżeli chodzi o podwozie, czyli ramę, zastosowanych wiele tam rozwiązań w całym samochodzie, to mają one 21 lat. Po prostu na tyle dobrze sprawdziły się w boju, na różnych pustyniach, na kołach podbiegunowych, nawet na wojnach, że stwierdzono, że będziemy produkowali go tak długo, dopóki ludzie chcą go kupować, a chcieli go kupować bardzo długo. 2009 rok, czwarta generacja, miała 2 liftingi. Pierwszy w 2013 roku, zmieniono wtedy lampy z tyłu, przednie reflektory, zderzaki, deskę rozdzielczą, trochę tam pokombinowano. A wiesz co w 2017 roku podczas liftingu zrobiono? Dokładnie to samo. Zmieniono zrobili. lampy, zmieniono reflektory z przodu, zderzaki, Dobrze się mnie zaś zapytałeś, bo już bym prawie przysnął. Jakieś pierdoły, więc auto tak naprawdę 21 lat. Jest pełnoletnie, można powiedzieć, nawet w Stanach Zjednoczonych może już pić alkohol. To może sprawdźmy historię tego Może wozu. w Carfaxie będzie się więcej działo. Tak. 2019 rok, tak jak wspomniałem, właścicieli miało jednego. Uszkodzenia, nie zgłoszono problemów. Przebieg, nie zgłoszono problemów. Kradzież, nie zgłoszono problemów. Złomowanie, nie zgłoszono problemów. Import, nie zgłoszono problemów. Ubezpieczenie, nie zgłoszono problemów. Status rejestracji, nie zgłoszono problemów. Nie miał żadnego wypadku. Niemniej cały nadaje się do lakierowania. No i to tyle. Carfax bardzo króciutki. 46 323 km 2022 rok wykonano badanie techniczne, czyli po 3 latach od momentu rejestracji. I teraz możemy przejść, mój drogi, do tego, co Ty chciałeś szybciutko sprawdzić w tym samochodzie w pierwszej kolejności. Bagażniczek. Tak właśnie myślałem, że tak będzie. Dobra. Kombinuj. Tak się do niego dostanie? Tak. No dobrze, może być. Tak. Może od środka.
Zajrzymy, Jełopie, zajrzymy. odejdź. W Land Cruiserach tak się otwiera bagażnik. A, widzisz. Stąd prawdopodobnie jest ta wgniotka tutaj, bo niestety ma to swoje oczywiście zalety. Takie rozwiązanie, masz dużo lepszy dostęp do tego bagażnika, ale jak tu coś stoi, przygrzmocisz, z tyłu jak masz ścianę, jakbym tu wjechał do garażu, nie Przygrzmocisz. otworzy, albo nie otworzysz po prostu. Nie, niczego tam nie wciśniesz. Zaleta taka, że rzeczywiście to się na dwie strony otwiera, czyli cyk i tutaj wrzucasz sobie drobniejsze przedmioty. No tak, tylko wiesz, osoba niskiego wzrostu już sobie nic stąd nie wyciągnie. Co z tego, że się otworzy? Co ty gadasz tutaj, kurna? Normalnie można wejść do środka, chłopie. Ale ty nie jesteś osoba niskiego Chłop wzrostu, 1,95 m jest w stanie się przecisnąć tutaj przez taką szybkę, a ty mi mówisz, że nie wejdziesz. Ale nie każdy Łukasz w tym kraju ma 1,95 m. Ale trzeba być skocznym. Są Trzeba też być- niżsi. Trzeba być giętkim. Zobacz, to jest niewielki jest ten otwór, a popatrz, o. I możesz identycznie. Możesz sobie podglądać teraz, jak będę pakował tutaj walizki. A jest gdzie pakować, bo tutaj mamy 620 litrów pojemności. Wersję 5-osobową. Występowało to też auto w wersji 7-osobowej. I co ciekawe, o ile w J120 fotele były składane tutaj na boki, co Ci bardzo ograniczało pojemność bagażnika, to w J150 7-osobowej już były chowane w podłodze, a mimo to miałeś koło zapasowe, bo ono jest umieszczone, tam pod spodem, w tym miejscu jest pełnowymiarowe. Znalazło się w bagażniku miejsce na, proszę bardzo, gniazdko, takie tradycyjne 230 V. Niestety dosyć słabe urządzenia można nim obsłużyć, bo 100 W. To dzisiaj niektóre ładowarki do laptopów albo do telefonów komórkowych, te mocniejsze, mają 60-80 W. I taką ładowarkę tu jeszcze podłączycie, ale żadnego innego mocniejszego urządzenia elektrycznego de facto nie. Nawet ekspresu do kawy, przykro mi bardzo, tym bardziej czajnika. Proszę, sprawdzamy 640 litrów. Na razie pod roletkę. I patrz pan, nie wchodzi pod roletkę. I to też jest symptomatyczne, bo przecież wystarczyło te szyby, na dobrą sprawę, zrobić ciut wyżej. One wcale nie ograniczyłyby widoczności, przynajmniej pasażerom siedzącym w pierwszym i w drugim rzędzie. Ewentualnie trochę ograniczyłyby pasażerom siedzącym w wersji 7-osobowej tutaj. No ale wystarczyło zrobić je trochę wyżej, podnieść roletkę do wysokości oparć i mielibyśmy spokojnie wsunęli tutaj te dwie walizki, a tak to musimy je położyć w ten sposób. Dawaj morda, może tak. Ale już wiesz co, bo ty tak trochę też tutaj kombinujesz, filozujesz. Nie trzeba byłoby okienka zmieniać, wystarczyłoby tylko te mocowanie przenieść na górę i tyle. No i te dodatkowych parę centymetrów byśmy zyskali rzeczywiście. A ty już chcesz konstrukcję wozu zmieniać. 21 lat produkowali, a temu się już nie podoba. No. Zobaczcie, i nadal one są poniżej linii dolnej tego tylnego okna. I co więcej, gdybyście chcieli jeszcze więcej bagaży przewieźć, to robicie taki manewr. To przesuwacie tu, bo wasze dzieci mają krótkie nóżki przecież. To przesuwacie tutaj. I wówczas jeszcze zobaczcie, wielka jedna walizka wchodzi tutaj i jeszcze jedna wielka walizka zmieści się w tym miejscu. 4 duże walichy w ogóle z palcem w pompce. Muszę tutaj się schłodzić trochę, bo zaraz popłynę. Kochanieńki, no generalnie ja nie mogę tego opuścić w dół. Trzecia, nie możesz? Nie. Bardzo mi Także- przykro, ale też Także ja bardzo jak z tego powodu się Ja cieszę. jak na taborecie. Bo zobacz, ile ja teraz mam tutaj przestrzeni. Maksymalnie ten fotel można przesunąć, to jest maksymalnie do przodu przesunięty i zobacz, jeszcze mam trochę miejsca na nogi. Dzieciak, nastolatek, 1,60 m, 1,70 m by się tutaj zmieścił spokojnie. Jak sobie przesunę to maksymalnie do tyłu, to w ogóle rozpusta przestrzenna, można powiedzieć. A jeszcze mogę sobie pochylić oparcie i w ogóle siedzę teraz jak król, mój drogi, jak król. To samo oczywiście można zrobić, z tym fotelem, cały wtedy jest obniżony i jednocześnie, już wiem jak to zrobić, kanapa jest dzielona, oparcie w proporcjach 40-20-40, więc przewozisz sobie dłuższy przedmiot tutaj bez najmniejszego problemu. Jak nie przewozisz dłuższego przedmiotu, to masz podłokietnik z takim typowo japońskim, plastikowym uchwytem na kubki i nic poza tym. Wersja 2000... zobacz! My mamy taką wypas wersję, bo nawet ma DVD z możliwością odtwarzania Blu-ray disc, czyli Blu-ray tam wszedł kiedy? 2015 rok? Coś takiego, może 2010. Za to, mój drogi, grafika jest z 1985 z Atari. Ciekawe jest to, że tutaj się steruje tą trzecią strefą klimatyzacji, a nawiewy są tutaj na górze. Nie na dole, tylko tutaj.
Jak chcecie, żeby wasze dziecko trafiło szybciutko do szpitala, na przykład na wakacjach, to idealnie jest nastawić mu ten nawiet prosto tutaj na czerep. Katarek gotowy albo coś poważniejszego. Ty, jak tu czysto, widziałeś? O, nie ma AdBlue. Ma, Nie ma. ma. Gdzie? Tu, A gdzie się wlewa? tu. Też tu się wlewa? A, rzeczywiście, tu jest. A to ci ciekawe. Ale widziałeś, jak to jest czysto pod maską? No tylko tutaj ktoś jak nalewał, to pozalewał. No tu już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że ten mocznik, tak, mocznik, te przysikane Tak, też to czasami mocznik. się obsikasz. No i też trudno schodzą plamy, No. to prawda. Także tak. No co? D4D. Kiedyś stosował Land Cruiser w tych samochodach, znaczy Toyota stosowała w tych samochodach jednostkę 3.0, potem zmniejszono tę pojemność do 2.8. Tutaj mamy 177 koni i 420 Nm. W 2021 albo drugim roku podciągnięto troszkę ten silnik. Miał 204 konie, 500 Nm i właśnie taki testowaliśmy jako nowy. Co możesz powiedzieć o tej jednostce? Poza O tej tym, że się jednostce oczywiście nie psuje, bo to Toyota. Prócz tego, tak, jak to wspomniałeś, że ona się niby nie psuje. Jest, Niby? jest taka jedna tutaj bolączka tych silników, chodzi tutaj o wtryskiwacze. To słyszeliśmy. I tak jakby dobrze sprawdzić sobie je w historii pojazdu, czy były wymieniane, bądź ewentualnie po numerze VIN, bo już były zastosowane nowsze konstrukcyjnie. A chodzi o to, że końcówka wtryskiwacza jakby koroduje, można powiedzieć tak, jakby się ten metal wchodzi w jakąś erozję jakby, prawda, i potrafi nie końcówką wtryskiwacza wtryskiwać paliwo, tylko obok. No może to skutkować, wiesz, awarią, także zapchaniem DPF-a i tak dalej. Od którego rocznika zostały pozbawione tej Z wady? tego co wiadomo, to najprawdopodobniej nasz już model powinien mieć tą wadę usuniętą. Czyli 2019 spoko. 19, 17 był lifting, to 18, może już tam- 18 można. Tylko mówię, no ubezpieczyć się tam, żeby zadzwonić sobie do ASO i sprawdzić po numerach, czy są już te wtryski zmienione. Także to chyba najgorsza tutaj wada tego silnika. A tak poza tym, to eksploatacyjnie olej, filtry, olej co 15 000, jak to Toyota zaleca. I co? I w teren. Za to nie ma takich ochów i achów No, i czasami skrzynia podszarpuje. ale to jest chyba 5-biegowa czy 6-biegowa? Co tutaj jest w ogóle? Sześciobiegówka? No na pewno zauważysz na automacie cyfrę 6, zerkasz przez okno. Łączy się. Łączy się Ze sterownikiem, ze sterownikiem, żeby sprawdzić, ze sterownikiem. jaką mam skrzynię biegów. Generalnie potrafią A to jest skrzynię tego AC-na? podszarpywać i jest na to notatka serwisowa, zmieniasz oprogramowanie. I to starcza? Wystarcza. A olej w skrzyni? Olej w skrzyni jak najbardziej można wymienić 80 000, 100 max, na wymianę jakieś 3-4 litry, do zerowego napełnienia dycha wchodzi. Myślę, że w częściach zamknąłby się około 1000 zł w zamienniku, czyli A, to całkiem filterek, nieźle. olej. Do skrzyni? Do skrzyni, tak. To całkiem No sensowna nie, kwota. nie. No i zmiana programowania w serwisie i A przestaje dyfry? potrzebować. Bo mamy dwa. Tutaj mamy torsena środkowego, czyli Też tył wymieniamy nam co, rozdziela co, i torsen co jest też z 60, tyłu. 80 tysięcy, dobrze wymienić. Dobrze wymienić. I to też nie są spektakularne koszty? Nie, to nie są, wiesz, no, to już ma ja mniej, ci- mniejsza ilość oleju wchodzi, także wiesz, koszty też są mniejsze, nie? Jedź, króca, jedź. Jak ja dawno takim... Ty, ale wszystko Kombajnem ma na jeździłem. wyposażeniu. Ma nawet wentylację foteli, rozumiesz? Ma nawet tryb Sport i Sport Plus. Ma tu dużo przycisków, 107 łącznie przycisków, a nie ma możliwości regulacji wysokości siedziska pasażera. No, to jest... Toyota to jest naprawdę... nawet ma. Ty, no, lodówkę tutaj, dokładnie, lodóweczka, proszę. Coolbox i chłodzicie sobie napoje albo jakieś pokarmy. Toyota to jest stan umysłu, a nie ma po prostu regulacji wysokości fotela Wiem, że się pasażera. siedzi jak na taborecie, nie? No, jak na kozie. Wiesz, jakbym na kozie jechał. A ja czuję, jakbym jakąś barką płynął po rzece. Ale naprawdę dobrze jest wyciszony ten silnik w środku, bo o ile na zewnątrz, to jest koszmar, to jak ciągnik taki rolniczy typowo. Tragedia, nie? Tragedia, ale w środku siedzisz i kompletnie zapominasz o tym, bo tutaj jest naprawdę nieźle wyciszony. Także tam między tą grodzią oddzielającą komorę silnika od przestrzeni pasażerskiej musi naprawdę być kupa wygłuszenia. Zrobili robotę. No tu akurat za to tak. No to kwestia gustu, takie trochę jak wyciosane w kamieniu, ale przynajmniej równie solidne, bo tu nic nie ma prawa Ci drgnąć. Natomiast jeżeli chodzi o samą stylizację tego, no to
design Flintstonów, tak bym powiedział, nie? Tam w tym swoim samochodzie z napędem nożnym musiał dokładnie mieć Flintstone coś takiego. W cholerę przycisków tutaj odpowiadających za napędy, no bo tak, mamy blokadę mechanizmu różnicowego, mamy crawl, czyli pełzanie takie, MTS to jest Mud, Tarmac, Snow, czyli 3 rodzaje jazdy. O, widzisz, nawet tam, trzeba wybrać L4 i dopiero wtedy można jechać. L4, czyli to młodsi pewnie nie zrozumieją, nie wiedzą co to jest. Nie, wszystkim L4 kojarzy się z tym. Młodemu pokoleniu kojarzy się z pójściem na urlop zdrowotny, a L4 to jest reduktor, low gear tak zwany. Tak jakby wjechaliśmy na tą drogę i jakby nie zwróciłem uwagi, że my żeśmy na nią wjechali, nie? Ja zwróciłem, bo czujesz jaka tu jest No płyniemy, mówię ci. sztywność tej konstrukcji? Jest sztywność, ale czuję, że ten samochód jakby to jest płynie tak. Odrębnie zbudowano spód tego auta i odrębnie górę, a potem nałożono jedno na drugie. To nie jest całość. Tak. I tego są efekty takie, a nie inne. No rama, to i tak dobrze tutaj nie masz ramy i oprócz tego resora piórowego. Trzymaj się ramy, to się nie po... Dokładnie, ciesz się i tak, że tutaj nie masz przynajmniej, wiesz czego, resoru piórowego, tylko jest pneumatyka i normalne amortyzatory, nie? Znaczy normalne, no nie normalne, bo pneumatyka. Można sobie zablokować tutaj możliwość podnoszenia i opuszczania samochodu. No i to takie bajerki. W terenie je sprawdzimy. Nie wiem, do czego jest to pokrętło. Zapewne to jak się uruchomi ten reduktor, to podejrzewam, że wtedy można włączyć MTS-a i tutaj tym zmienia się te tryby jazdy. Spróbowała Toyota przy okazji tego Land Cruisera, poprzedniego już trochę też tej J120, stworzyć samochód ze stricte terenowymi parametrami, ale żeby troszkę pachniało tutaj luksusem. Tutaj trochę drewienka, no te wentylowane fotele, ta lodóweczka, te wszystkie takie bajery, elektrycznie sterowane fotele, skóra, nie powiedzieliśmy nic o jakości, a zobacz, no auto nie ma zbyt dużego przebiegu, bo ma 70 000, ale po karoserii i po lakierze widać, że raczej nie było specjalnie chuchane i dmuchane. No raczej nie, chociaż tu nie wiem, czy widziałeś, pęknięty fotel jest tutaj u mnie. Tak? Tak. A to nie tutaj zobacz. Gdzie? Tu na szwie gdzieś. Tutaj, na tym szwie. Jest tam gdzieś takie to nie jest pęknięcie. pęknięcie, to takie rozejście się powiedziałbym. Pęknięcie nie jest. Ale tak to większe tutaj jakby nie zauważyłem. Tragedii absolutnie nie ma. No wszystko to naprawdę... No tylko wiesz, ta skóra taka plastikowa. Też bym nie przesadzał. No We nie. współczesnych samochodach dużo gorszej jakości się zdarza. Zdarzają się, ale tutaj wiesz, no jakby tak... No, To jest pod ręką, terenówka, wiesz, no. błagam Cię papież, to jest samochód terenowy do jazdy przez błoto, przez rzeki, do wjeżdżania pod strome podjazdy pokryte piaskiem. O kurna, zobacz, wypalić DPF-a se nawet można tutaj własnoręcznie, widziałeś? Kurde. Czyli wszystko, co zaoszczędziłeś, Wykurzyć. wykurzyć, no Wykurzyć, dokładnie. tak. I grzane kiera, i kamera. Stary. O, a liczyłeś ten przycisk? O cholera, chyba o nim zapomniałem. No. Przeoczyłem go. No więc w Land Cruiserze jest tak intuicyjne wszystko, że jest tutaj 107 przycisków, bo je policzyliśmy, a się okazuje, że o niektórych i tak zapomnieliśmy, bo te liczyłeś jako jeden. Ja policzyłem jako jeden, a A są tu trzy. są 3, raz, 2, 3, czyli to już nam robi 108 i 109 i zapomniałeś o tempomacie. tempomacie. No policzmy go jako jeden, no to masz 110. I jeszcze możliwe, że któryś nam też z No, głowy mamy wypadł. jeszcze zewnętrzny przycisk otwierania tylnej klapy, jakby szyby, tak? Też jest przycisk. Ja, ale to jest super, patrz. Jak Cię słońce razi od tyłu w lusterku, to se zasłaniasz to lusterko. I u Ciebie też tak można. Zobacz, patrz jak, ale sprytne rozwiązanie. Ja się. A tak serio to jest to po to, że to cofasz sobie za lusterko tak naprawdę i tutaj w ten sposób, nie? Żeby Ci tam nie raziło. O, zobacz. I tu w tej luce, gdzie czasami rzeczywiście to słoneczko Ale to fajne akurat. wpada. Nie, ale zobacz, z tego się tak nie da. Nie, bo to jest też po to, że fajne, no z tej strony na przykład tu działa to, nie? Ale z tej jeszcze masz tutaj kawał, widzisz miejsca, gdzie Ci może wpadać, to wysuwasz i całkowicie masz zasłonięte. Jak Ci powiem, że jak testujemy te wszystkie samochody, tak by tak usiadł, I zebrał te patenty. zebrał te wszystkie patenty, No. silnik byśmy sobie wybrali, zawieszenie, skrzynię, układ przeniesienia, układ kierowniczy, wnętrze, przyciski, wszystkie jakieś bajery,
Ale by stworzył furę, No co? kurna, to Simply Clever w Skodzie to w ogóle posprzątalibyśmy. Tak. W Land Cruiserze po liftingu z 2017 roku zastosowano już Toyota Safety Sense. I tu masz przyciski do tego, bo to już był aktywny tempomat, mogłeś sobie sterować tą odległością od auta poprzedzającego, a nawet asystenta pasa ruchu masz. A japa mi się nie zamyka. No audio to nie jest mocna strona. Posłuchajmy dźwięku silnika. A depnij mu. A to już jest już? Ja mu depczę. Naprawdę? Tak. Tylko nie zasypiaj. O kur... Ty, to ja niepotrzebnie dragi wziąłem. W sensie do pomiaru. Trzeba było wziąć kalendarz. Ja pierniczę. Serio to było wdeptane? Tak. O, ja rąbię. Na szczęście jest na to remedium. Nazywa się wersja 204 konie, czyli ta trochę późniejsza. No to 30 kucy więcej prawie, no to powinno pomóc. A jak nie, no to cip-cip, nie? Tak, tylko że a propos tego chip-chipa, No. w tych silnikach, które mają zmienione wtryskiwacze, tam jest na każdym wtryskiwaczu, znaczy w tych późniejszych konstrukcyjnie zmianach, na każdym wtryskiwaczu jest czujnik ciśnienia paliwa. I jakby z początku był problem z robieniem chipsa, no to teraz podobno już na rynku wychodzą chipy do tych samochodów. Jakby nie potrafili wysterować tak, tego, bo jak wcześniej trzeba. miałeś czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej, a nie na każdym wtryskiwaczu, nie? Teraz podobno już się pojawiły te programy do tych samochodów. Także z początku nie mogłeś sobie zrobić. Ale spodziewałem się, że będzie głośniej. A ja się spodziewałem, że będę bardziej walczył. Naprawdę, przyzwoicie jedzie po tej autostradzie. Naprawdę myślałem, że będzie dużo, dużo głośniej przy tych 120, a ty jedziesz takie 130. 130. Nie, to 130. Nie, Ale no on to pewnie nie ma, oszukuje. to naprawdę nie ma dramatu. To myślałem, że będzie dużo, dużo, dużo gorzej, biorąc pod uwagę nie tylko jego gabaryty, ale to, że w zasadzie tutaj masz kiosk ruchu przed sobą. Nie? No, to za to szacun. No i wielkie te lusterka, zobacz. No, jak łopata do śniegu. Można byłoby zdemontować i odgarniać śnieg spod chałupy. Możesz przejść do Alicji Korniczarów. Chyba się spóźniłem. I to tyle słów, które znamy z tej piosenki. 12,5 sekundy według producenta, ale po tym, co przed chwilą zobaczyłem, a raczej poczułem, to myślę, że komuś się cyfry jakie wpisywał. 24 chyba. 21 trzeba liczyć, a nie 12,5. No ta 4-litrowa V6, z którą wychodził ten samochód, już miała tam 280 koni mechanicznych. No to już wydaje się, że to taka słuszna moc do tego typu samochodu. No tak, wiesz, moc mocą. Tego teraz pytanie, czy ty ten samochód kupujesz po to, żeby nim po autostradzie grzać, czy po to, żeby ci się... Czy no do wiesz, pracy. Czy do pracy i żeby jeździł fajnie w terenie, tak? Czy kupujesz go jako prestiżowego ala terenowego SUV-a, to wtedy V8 Land Cruisera. Tak. Nie? Fajnego, które wychodziły i z dieslą, i z benzyną. O, tu w prawo. Ile masz tam? 8,8 średnie spalanie, 113 średnia. No 9,10 trzeba liczyć na trasie, a to mało nie jest, no ale Nie, samochód wiesz, też do no jest małych nie kloc, należy. No tak, robi tutaj i opływ powietrza swoje, a raczej nie opływ, tylko blokada tego powietrza. To jakbyś z ciężarówką jechał generalnie. No. Aerodynamika stodoły, no. Silny Pampers jest? O. Czwartek. Piątek. O, po raz pierwszy chyba nie zdążymy zrobić tej setki. Hamuj! Ojaj. Po raz pierwszy było ryzyko, że na naszej nawrotce się nie zmieścimy. O kuźwa! Aha. O, jaka średnica zawracania. No, 15... A 3 pełne obroty musisz zrobić kierownicą, nie? Zobacz, żeby w ogóle... O ja. Proszę bardzo. 15, 12. A teraz w tę mańkę. W tę mańkę jest zawsze jak? Wolniej! Wolniej. Dobra. Gotowy? Tak, ale z procedurą na, startu. na poważnie. Na poważnie. No nie, no cały czas, przecież my się nie śmiejemy, to jest Toyota. No i teraz było to takie, wiesz,
Pięćdziesiąt, zobacz, on teraz idzie. To widać wyraźnie, zobacz jak rosną te cyfry. Piątek, sobota, niedziela jest. O, zobacz z procedurą startu, co się wydarzyło. 17. 15,52. Także 73 000 kilometrów przebiegu odcisnęło piętno na tych konikach, widzisz? Troszkę astmy, troszkę już Wiesz, zadyszki. Pytanie, czy ma wymienione wtryski, czy to może wtryski nie są uszkodzone? No Jezu, no mówiłeś przed chwilą, że ten samochód już jest pozbawiony tej wady. Powinien być, ale czy jest, czy musielibyśmy to sprawdzić? Wyczyścić dolot i w ogóle. Tak, No, ale sprawdzić to stopień zanieczyszczenia DPF-u, jak to jeździ w mieście. To dużo babraniny. Tak to jest z tymi współczesnymi autami? Trzeba to aż tak No niestety. się o to wszystko troszczyć? Co ty gadasz? Ile razy w terenie byłeś? 0. Tak myślałem, więc na razie instrukcja obsługi. Tutaj już nie ma w takiej terenówce trybu jazdy tylko z napiętym tyłem, tylko masz H4, czyli normalny i L4. Żeby sprawdzić sobie tryby jazdy, to musisz wejść w L4, tylko na NC i teraz masz low gear i dopiero teraz wciskasz sobie MTS i zobacz, tu na dole wyświetla Ci Mud and Sand, Loose Rock, luźna skała, Mogu, Rock and Dirt, Rock. Ale tutaj z doświadczenia wiem, że na tym naszym placu w ogóle ten reduktor się nie przydaje, bo on sobie spokojnie daje radę w ustawieniu takim jak H4, czyli tradycyjny napęd na 4 koła. I teraz tylko pytanie do Ciebie, czy chcesz sobie zblokować centralny mechanizm różnicowy, czy nie? No spróbujemy. To, co musimy zawsze zrobić i co ja tutaj robię, to na P i na pewno wyłączona całkowicie kontrola trakcji. O, proszę. I teraz masz wszystko wyłączone. I proszę, możesz sobie zblokować jedynie mechanizm różnicowy centralny. I czyń pan powinność. Sandow parkiet. No uważaj, bo tu masz akurat, stoimy przed takim... No, tak będzie Ale najlepiej ten ręczny zdecydować. tak trzymał, jak nie trzymał, nie? A ja w tym momencie się pomądrzę, bo wiem, jaki jest kąt natarcia, o którym mnie pytałeś. 30 stopni. 31 to jest natarcie. No, dokładnie. Zejścia 25-26 Tak. stopni, rampowy 22-25 stopni, 70 cm głębokość brodzenia, to już mówiliśmy, natomiast przechył boczny i zdolność pokonywania wzniesień są niesamowite. Bo wyobraź sobie, że boczny, czyli tak jakbyś jechał po górce, tylko w jej poprzek, to jest, mój drogi, Wiesz, się tu? to są, mój drogi, 42 stopnie. I tak samo może zjeżdżać i podjeżdżać pod górki o nachyleniu 42 stopni. Czaisz to? 42 stopnie. To już naprawdę nie tęgo. Uważaj, bo tu kopny piasek jest, jak na Saharze. Albo na pustyni w Dubaju. Musimy zawrócić w takim razie. Silny, czy już go mogę wysadzić, czy jeszcze chwilę poczekamy? To było fajne. Ja sobie jeszcze raz Fajowe. to zaatakuję. Tylko od drugiej strony. Myślę, że zaatakuje, jest to dużym nadużyciem. Użyj sformułowania, spróbuję się podtoczyć pod tę górę, wiesz? Myślisz? No. O co za atak. Normalnie jak dziecko z pistolecikiem na wodę ruszające na terrorystów. Ty radzi sobie doskonale. O, tu mamy jeszcze takie. Tu możesz mieć za mały kąt rampowy, chciałbym Ci powiedzieć, bo tutaj... A nie, może przejedzie, dawaj. No, albo przejedzie, albo nie przejedzie, no. Na Twoje babka wróżyła. Nie. O, kurna, panie kochany. I co? Jednak fajnie tak pojeździć Fajnie. sobie takim autem po takich górkach, Fajnie, dołkach i w bardzo ogóle, fajnie. nie? To jeżeli kupujesz Land Cruisera tylko po to powiem Ci, że fajna zabawa. Opsasa! Opsasa. Aha! To tak można. Do tego służą takie samochody, kochani. A, okej, widzisz, no właśnie jakby... I jeszcze to jest, powiem Ci, fajne, bo czujesz, że jemu tam na ten tył trochę daje tego napędu i on się robi w takich sytuacjach troszeczkę, może nie to, że krytycznych, co w momencie, kiedy... O, i tu musisz takim dobrym najazdem. On ma takie skoki tego... I tu trzeba tylko uważać, żeby... I
zobacz, że tutaj nic kurna nie trzeszczy, nie? To nie jest tak, że w tym samochodzie pracuje w ogóle cokolwiek we wnętrzu. No oprócz nas i tego, co tam w bagażniku, No to tak. nic. To chciałem Ci tylko zwrócić uwagę, że nie dość, że to był mój pierwszy debiut, mój Do debiut, Land Cruisera też do w Land terenie. Cruisera też, No był i od razu, debiut. skoro już o terenie. takich debiutach, skoro już fundujemy debiut, to już niech on będzie z przytupem. No dobrze, to masz, mój drogi, pierwszeństwo wypowiedzenia się, jako że po raz pierwszy byłeś samochodem w terenie. Tak, podobało mi się bardzo. Tak? Offroad to twoja pasja od Offroad dzisiaj. moja pasja. Nie, bardzo fajne. Już wiem, czym się ludzie zarażają, jak jeżdżą w takie tereny i sobie tam przerabiają samochód do takiego No uprawiania jest w tym sportu. jakaś przyjemność, Tak. przyznaję bez bicia Jest sam, adrenalinka, że... czy wjedziesz, czy nie wyjedziesz, Tak. czy musisz dzwonić po kumpla. Jakby, nie? No, Także... tu nie były takie typowe warunki terenowe, to tak naprawdę sprawdzian dla samochodu, czy on rzeczywiście daje sobie radę. No i Wiesz, on sobie ale to daje takie, radę, nie? jakby nie, to może nie mówisz prawdziwe, wiadomo, no jakby to było jakieś błoto, by się zrobiło czy coś, no to pewnie byłoby fajniejsze warunki, ale na takim piachu, wiesz, no też nie każdy samochód wyjedzie z takiego piachu, no. Ja przypuszczam i byłem nawet świadkiem takiego zdarzenia, jak BMW X5 serii F15 wjechało w taki delikatnie podmokły teren na polu. I nie wyjechało. I nie wyjechało. I pan Dacią, Dusterem, Duster bardzo dobry samochód. wyciągał tą X5, także myślę, że tutaj taka X5 czy Mercedes ML mógłby mieć problem w takim tym, nie? Różne auta SUV. testujemy, generalnie Jako SUV, każdym wyjechaliśmy z tego terenu i to jest tak jak mówię, te SUV-y owszem mają sprawne te napędy na 4 koła, tylko cały czas gdzieś tam z tyłu głowy towarzyszy Ci obawa, towarzyszy Ci strach, że zarysujesz, że złamiesz, że uszkodzisz, jak nie felgę, to próg, to zderzak jeden albo drugi. Tutaj w ogóle takie uczucie strachu w tym samochodzie nie istnieje. Wjeżdżasz, wiesz, że wjedziesz, wiesz, że wyjedziesz, wiesz, że niczego nie uszkodzisz i wiesz, że ten samochód do tego nie został boisz się stworzony. kosztów, jakby wiesz, kupując X5 wiesz, że ten SUV kosztuje naście tysięcy, a to setki tysięcy. Tutaj A no wiesz, to? nowy kosztuje 300-400 tysięcy złotych, nowy Land Cruiser. Używanego kupisz za 150-200 i potrafi Ci też dać trochę frajdy z jazdy w terenie. Tak jak mówię, tylko to nie jest samochód dla każdego. To nie jest samochód dla tych, którzy chcą tylko przyczepę sobie pociągnąć. Kupujesz to auto w momencie, kiedy jesteś świadomy tego, że faktycznie na co dzień możesz go używać jako znośnie komfortowego auta, chociaż bez osiągów tak naprawdę, ale jednocześnie jak trzeba, to nie tylko pociągniesz przyczepę, ale wjedziesz w cięższy teren, wyjedziesz z niego i że przede wszystkim to na tym aucie nie odciska żadnego piętna, bo to jest najistotniejsze. On jest podrapany, porysowany z zupełnie innych przyczyn, ale powiem tak, że to mu tylko dodaje uroku. To mu tylko dodaje uroku. Zobacz, jakbyś miał takie rysy i takie obicia i takie wgnioty na jakimkolwiek luksusowym SUV-ie, nawet za 400-500 tysięcy złotych czy za 300, to byś za to przeproszeniem. jest tak jak brzydko Wkurzałoby mówiąc, cię to. jakby to było gówno na masce Ferrari, no. No to jest, wiesz, Wkurzałoby Cię to. a tutaj masz porysowane auto, które tylko dodaje mu charakteru. No taki jest Land Cruiser. Taka wisienka na torcie. Jadąc tym samochodem nawet po drodze publicznej, doceniam to, że w pewien sposób w terenowym aucie zamknięto trochę tego komfortu. Ten silnik tutaj nie brzmi wcale źle. Prowadzenie, no wiadomo, że nie jest takie jak w SUV-ie, tutaj jest ogromne opóźnienie na tym układzie kierowniczym. Wiadomo, że nie przyspiesza i nie hamuje tak jak SUV. Wiadomo, że nie będzie tak się prowadził w zakrętach, ale jest dobrze wyciszony. Tego silnika tak bardzo nie słychać. I summa summarum, po prostu wsiadasz do niego i wiesz, że jedziesz czymś innym, gęba Ci się cieszy. To prawda, tak mam z tym to samochodem. prawda, bo mi się gęba cieszyła. I to jest chyba największa zaleta i cała magia Land Cruisera. Wsiadasz do niego, wiesz, że to nie jest samochód idealny, ale i tak gęba Ci się uśmiecha od ucha do ucha, bo wiesz, że jest po prostu